To są liście koki. To trzeba rzuć z 5 na raz. Średnia zarobkowa mężczyzn jest prawie 2 razy wyższa od średniej zarobkowej kobiet. I to jest trochę przerażające. Nie ma tu żadnego życia w zasięgu wzroku. Żadnego. To siedzi w nich jakby ta pustynia. I muszą ją kochać na swój sposób. Wulkan ten nazywa się Likan Kabur i faktycznie jest czynnym wulkanem. Nie wpadłem na to, że to jest Maria, ale kamyki stoją. Witamy w Chile. Chile jest naszym 14. krajem. Praktycznie wjeżdżamy w pustynię Atacama lub tudzież na niej już trochę jesteśmy. Jak się wjeżdża do Chile, to strasznie czepią wszystko. Wyrzucili nam całą torbę żarcia, mimo że połowę żeśmy pochowali i ukryli. No i witamy na Atacamie. Jest tam biało, czyli jest coś po soli. Coś tu tylko rośnie przy drodze trochę, jakieś suche kępy trawy, a tak to pustynia. Muszę wam powiedzieć, że zawsze chciałem być na pustyni, ale już byłem i już nie chcę. Spotkaliśmy znajome z Polski i nam powiedziały właśnie, że gdzieś za jakieś 15 km musimy minąć taki duży mirador, czyli taki punkt widokowy i zatrzymać się tak trochę na dziko i zobaczymy flamingi, tylko musimy to zrobić po cichu. Właśnie je widzimy, więc chodźcie po cichu, wam pokażę. Sorry, że tak telepię tą kamerą, ale normalnie mnie zwiewa. Normalnie mnie przestawia. Więc jest gruby hardcore z tym wiatrem. Ogólnie już drugi raz mijamy jakieś rozwalone samochody, bo to jest na zasadzie takiej, że co tutaj jeden był spalony, więc co tu się rozwalić? No na tej pustyni chyba musi zostać, no bo co? No my byliśmy kulturalni i naszego Solara z pustyni zabraliśmy, ale też było zawahanie, czy go tam nie zostawić, natomiast no to jest niedobre dla środowiska, bo to trzeba zutylizować, więc do selektywnego śmietnika takiego zawieźliśmy. Żałuję, że nie wziąłem tych kabli, tylko zostawiłem, bo mi się wydaje, że Solara się kupuje bez kabli i wtyczek i trochę będzie lipa, no ale trudno. I tak sam tego raczej nie będę montował, bo się trochę boję, bo wiem, że można połączyć to szeregowo, równolegle, tak i tak działa, ale mają inne wartości, inne plusy, inne minusy, inne zalety, inne wady takie podłączania, więc nie wiem sam jak mam to podłączyć, więc raczej będę próbował to załatwić tak, żeby tego nie podłączać samemu. Jestem bardziej gotowy na to, żeby zostawić jeden solar, niż bawić się w zmianę samemu. Na motorach też musi być petarda, ale z tym wiatrem to szok. A skąd tutaj ta woda? Dlaczego to takie białe? A dlatego, że ja też nie wiedziałem, więc to nie jest żaden wstyd. Pustynia Atacama powstała dzięki temu, że po prostu wypiętrzyły się góry i jakby pustynia Atacama to jest dno wyschniętego oceanu poniekąd, przez co tutaj jest właśnie dużo białego i to jest sól. No i są miejsca, gdzie jeszcze zostało trochę wody albo się pojawia, dlatego że to są jakieś tam pozostałości oceanu, natomiast jest to słone, a wieje tu, o matko kochano. Nieprzyjemnie aż wyjść, żeby coś zobaczyć. No był znak, że to jest już teren pustynny i faktycznie nawet już nie ma kępka trawy. Jest tylko mieniąca się w oczach sól i piach. Ani krzty życia. Oprócz nas, oczywiście. Tak wam pokazuję co chwilę, bo się po prostu ten krajobraz zmienia i zobaczcie, no pustynia na maksa, ja pierdzielę. Nawet samochodów żadnych nie mijamy, ale to żadnych. Minęliśmy 2 tiry po drodze, wiecie, wyprzedziliśmy ich, bo nie mogli podjechać pod górkę. Jeden się zatrzymał, drugi jakoś tam podjeżdżał na jedynce, a tak to ani z naprzeciwka, ani w naszą stronę, nikogo. Jedna wielka pustynia. Klaudia mi mówi, że to jest wulkan, bo czytała, że jest tu po drodze jakiś, a to jest jedyny jaki mijamy, który może być wulkanem. Ma ścięty wierzchołek i ma taką łunę tu, idealnie nad nim, jajowatą, okrągłą. Także to jest
raczej ewidentnie wulkan. I to czynny. Ponadto co wam mogę powiedzieć? Że to już jest granica z Boliwią. No ale co wam mogę powiedzieć? Ja się czuję trochę lepiej, bo wypiłem 2 kawy, zjadłem ogólnie coś, ale za to Julek czuje się bardzo źle. Klaudia raczej też. Pocieszenie jest takie, że zjeżdżamy ciągle w dół, więc powinniśmy się czuć lepiej. Negatywy są takie, no że cały czas w dół, no to dla hamulców nie za dobrze, ale staram się hamować silnikiem. Wulkan ten nazywa się Lican Kabur i faktycznie jest czynnym wulkanem. Było na znaku, a my cały czas z górki. Teraz już na 2 jadę, nie na 3, ale wyje, muszę hamować jednak. No i jesteśmy na 2500 metrów i od razu człowiek inaczej się czuje, przynajmniej ja. Klaudii jeszcze boli głowa, ale myślę, że to kwestia czasu. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, z 7 stopni zrobiło się 23, jak zjechaliśmy o ten 1000 w dół. Także grubo. Pustynia, ale taka lekko zarośnięta. Jest podobno drogo. Camping na przykład płaciliśmy 2000, tam 4000 peso argentyńskich. Peso argentyńskie jest tylko trochę droższe od chilijskiego, dlatego że za $1 chilijskiego peso dostaniesz 800, powiedzmy 850, zaokrąglmy to, a za argentyńskiego zaokrąglmy do 700, więc tam jest jakaś różnica. Natomiast kemping kosztuje w Argentynie między tam 2 a 4 tysiące, a w Chile między 20, 15, 25 powiedzmy jest przedział, więc jest olbrzymia różnica, 10 razy drożej. Ale cóż, trzeba jechać, zwiedzać. W Boliwii podobno za to taniutko, taniutko. Czekajcie, mi piach wpadł do oka, bo tu dla odmiany się ciągle kurzy. Klaudia już zrobiła rozporządzenie, mamy tu chodzić tylko w jednych ciuchach. Tutaj pod tym cmentarzem stacjonują kamperowcy. Kamper. Wypożyczony samochód turystyczny, kamper. No i teraz nie wiemy co mamy robić, bo też byśmy pewnie tu stali, ale jest jedna wada, ja muszę, jeżeli dzisiaj nie udało mi się popracować, to muszę popracować jutro. No i jak nie ma prądu, to co teraz? Klaudia mówi, żeby tutaj coś kupić albo zjeść. Mówię jej, ale wiesz, że musi być płatność kartą. To stwierdziła, chyba nie będzie. Dostaliśmy instrukcję, że jeżeli chcemy się lepiej czuć w tych wysokich metrach, to liście koki trzeba rzucić. Oczywiście Julek nie, ale my tak. I to są liście koki. To trzeba rzucić z 5 na raz. Gorzkie, smakuje trochę jak yerba mate. Widziałeś jak żuli to, jak No ja żuję. Cejrowski pokazywał, to trzeba tak wziąć sobie. On tak pokazał, że tam do tyłu trzeba sobie to wsadzić. Czy ogólnie to nie działa w ogóle jak kokaina, tylko to działa bardziej właśnie jak yerba mate. Albo jak kawa. Ciekawy jest. To jest główny plac tego miasta, jakby ktoś się pytał, to jest centrum miasta, to jest największe centrum z centrum. O, pieseł tutaj jest, to jest posterunek policji, jakby ktoś pytał, z takim wielkim piorunochronem. Tutaj jest park, tutaj jest urząd miasta. Idziemy jeszcze tu obejść ten plac dookoła. Park, piękny. O, można pojeździć po Atacamie na snowboardzie. Za mną sceneria obrazująca to miejsce w pełni, czyli Burdello Bum Bum, ocean i w sumie to myślimy, że jest fajnie. I dokładnie tak jest w Chile. Myślimy, że jest fajnie, ale jest trochę Burdello Bum Bum i rozwalone ogrodzenie, bo pewnie ktoś się włamał. Takie są realia. Dobrze, słuchajcie, jakie są tutaj pensje? Pensje są tutaj różne i stosunkowo nie powiedziałbym, że wysokie jak na ceny. Najniższa krajowa to jest tam między 2-2,5 tysiąca złotych, w zależności trochę od kursu dolara, to tam w złotówkach to się troszkę waha, powiedzmy, że to jest 2,5 koła. I około 6,5 tysiąca, powiedzmy, że jakaś taka średnia zarobków, dlatego, że to jest około $1500. 6-6,5 tysiąca, około. Natomiast jest bardzo duże rozwarstwienie między kobietami a mężczyznami, dlatego że średnia zarobkowa mężczyzn jest prawie 2 razy wyższa od średniej zarobkowej kobiet. I to jest trochę przerażające.
to też widać, że ta średnia krajowa zaczęła być troszeczkę podwyższana sztucznie, przez co ona teraz jest tak jak będzie teraz w Polsce, czyli będzie bardzo mała różnica między ludźmi, którzy się starają i którzy się nie starają, gdyż no, najniższa krajowa podwyższana spłaszcza zarobki. Co za tym idzie? No kwalifikowani pracownicy są coraz gorzej. Dlaczego? Dlatego, że czy się stoi, czy się leży, proszę pana, proszę tutaj mi zapłacić w Polsce od nowego roku 2024 bodajże 4300. Do czego to prowadzi? No do tego, że my zapłacimy 4300 temu, który nic nie umie, a 4600 temu, co umie sporo, i ten, co będzie umiał sporo, powie: jak ja mam zarabiać 4600 zamiast 4300 i się musiałem tyle uczyć, to ja od dzisiaj pierdzielę, nic nie robię. No i tak niestety jest z zarobkami, że jeżeli będziemy podwyższać minimalną krajową, no to będziemy mieć coraz gorszych pracowników i to jest oczywiste, prawda? Dzień dobry kochani. Dzisiaj mieliśmy jechać na wycieczkę, nie pojechaliśmy, bo ja naprawiałem samochód. Mianowicie po tym zwijaniu solara Starlink się trzymał tylko na jednym jakby takim płaskowniku. No i musiałem coś dorobić, jakiś stelaż, no i dorobiłem. Ale już jesteśmy na obiadku w San Pedro de Atacama i jest taka bardzo przyjemna knajpa. Zobaczymy, czy mają też dobre jedzenie. Do ciała. Dodatkowo chciałbym wam powiedzieć to, co mi właśnie powiedziała Klaudia. Mianowicie, że jest tutaj bardzo sucho. No łatwo jest się odwodnić, powiem wam. Ale jest strasznie sucho. O, czekadełko. Zobaczmy czekadełko. Nauczeni doświadczeniem z Argentyny wzięliśmy danie dnia. Jest to mega słodkie, bo to jest kukurydza z dynią, więc to jest bardzo słodkie. I z wołowiną. No i sałatki troszkę, ale taka uboga. Nie jest złe, ale szału też nie robi. Chyba zagryzę potem jeszcze jakimś burgerkiem. Ty chyba nie możesz się doczekać, żebyśmy już dojechali do Stanów Zjednoczonych, bo będziesz tylko jadł burgery. Nie no, najlepsze burgery chyba jadłem w Argentynie na razie. Tak? No. Albo w Polsce, w Pasibusie. No. Hejka! Jesteśmy tutaj, czyli w restauracji. Piosenka leci, tu są wina, też piwo, winko. Jak co? Na raz. Patrzcie, 3-litrowa woda gazowana. Wow, ja lubię gazowaną. I co jest ciekawe, to jest woda gazowana od Coca-Coli. Gdzie to jest napisane? Tu. Ja już w piżamce. Kupiłem, bo na tej pustyni sucho. Podobno to jest najbardziej suche miejsce na świecie, więc trzeba dużo wody. Nie wiem, co będzie widać, a co nie, ale musicie też wiedzieć, że na pustyni Atacama ludzie głównie przyjeżdżają pooglądać gwiazdy. Nawet dziewczyny, które spotkaliśmy z Polski, w sumie to z Berlina, bo mieszkają w Berlinie, pochodzą z Polski, to w sumie przyjechały na Atacamę, mówią, że zobaczyć Milky Way'a, czyli drogę mleczną, którą widać pięknie. Natomiast są tutaj też gejzery, no i kilka rzeczy, które jutro zwiedzimy rowerkiem, a w sobotę pojedziemy na gejzery. Właśnie z tego kempingu wczoraj obserwowałem gwiazdy. Zeszło mi chyba, no nie wiem, blisko godziny mi się wydaje, bo wyszedłem, oglądał jeszcze Julek bajkę, a wróciłem, już wszyscy spali. Więc wydaje mi się, że musiało mi tam zejść trochę. No zobaczcie, widok piękny. Spaliśmy dokładnie dzisiaj tutaj. Tu stał. Więc jak się obudziłem, to miałem typowo i wulkan, i pustynię przed sobą. Mogę wam też powiedzieć, że nie w tych rejonach, ale ogólnie na pustyni Atacama jest największy second hand na świecie, a właściwie to wysypisko śmieci z samą odzieżą. Kemping jest bardzo fajny. Julek się bardzo cieszył, bo jak przyjechaliśmy, był basen pusty. Ale jak pan zobaczył naszego młodego, dzielnego syna, to stwierdził, że trzeba mu napuścić tej wody. No i woda tu się napuszcza kilka ładnych dni, ale od razu zaczął napuszczać intensywnie, jak tylko przyjechaliśmy, więc Julek już mógł się pobawić. Możecie tutaj też przyjechać do hostelu. Tam są pokoje, które możecie wynająć. I tyle. Jedziemy do miasta i będziemy dzisiaj podróżować rowerem wycieczkowo. Zostawiamy kamperka i jedziemy w pustynię. Ciao. Witam Was w Valle de la Luna, tak się nazywa. W praktyce to po prostu ma imitować poniekąd jakiś taki księżyc, Marsa, coś takiego.
Jest podobno tutaj ciekawie, dlatego idziemy. Nie sprawdzili nam biletów, które kupiliśmy internetowo, przez co nie dostaliśmy mapy i trochę nie wiem jak to zwiedzać, ale spotkaliśmy jakichś Chilijczyków i nam mniej więcej to wytłumaczyli, więc idziemy. No normalnie pustynia. Klaudia jest chora z gorączką, więc jej nie zazdroszczę. Jak się czujesz? Fatalnie. Klaudia wyczytała, że pustynia Atakama jest ogólnie, nie wiadomo, nie wiemy czy na całej przestrzeni, czy na jakiejś części, ale pustynia Atakama jest jednym najbardziej suchym miejscem na ziemi. Że są tutaj miejsca, gdzie nigdy jeszcze nie padał deszcz. A średnia tu jest 1 mm na rok, także też grubo. Gorąco, idziemy długo jak dziady. Teraz będziemy iść za chłopakami, bo chłopaki są jakieś takie, że musimy za nimi iść, żeby chodzić bardzo, bardzo długo jak dziady. Znaczy ja wam coś powiem. Jest tu na pewno sucho. Nie ma tu żadnego życia w zasięgu wzroku. Żadnego. Patrzcie jak ładnie, a ile soli, jak biało. Idę samotnie, bo moja rodzina trochę nie ma siły. Jakaś ścieżka, więc idę. Jakieś sprzęty tu stoją. Nawet ktoś tu coś próbował stawiać. Aczkolwiek oni tutaj tą pustynię jakoś kochają. Tam w tej knajpce, że wczoraj byliśmy na jedzeniu, co wam pokazywałem, te wymalowane ściany, to tam był taki wierszyk, no ja tam ten hiszpański znam mega słabo, co pewnie słychać, słyszycie czasem, że to jest kali jeść, kali być, byleby coś tam się dowiedzieć, zamówić. Ale przeczytałem, że tam właśnie jest moja pustynio, że jakby mój duchu, czy tam moja duszo, to siedzi w nich jakby ta pustynia. Muszą ją kochać na swój sposób. Żeby też wam udowodnić, że to jest sól, to weźmiemy tutaj jakiegoś kamienia. Słone jak cholera. Muszę przyznać, że jest to piękne. Mimo że martwe. Góra ta ma taką też dość ciekawą strukturę, raczej widać, że to jest wszystko, wiecie. Byłe dno oceanu. Zresztą to widać w bardzo wielu miejscach, tylko że jak gdzieś tymczasowo wyschnie jakieś jezioro czy rzeka, to wygląda to identycznie. Zwapniałe i tak dalej, więc to jest wierzchnia warstwa. Coś tam od spodu to wypiętrzyło, wyschło i dlatego to tak wygląda. Ale widać, że to jest dno oceanu. Spadam na dół, bo rodzina chyba nie daje dzisiaj raz. Znaczy, Klaudia jest chora po prostu, więc wracam. Co mam zrobić? Ciao! Jesteśmy przy naturalnym pomniku zwanym Tres Marias. I właściwie tyle. To jest koniec wycieczki. Przyjechaliśmy z 20 km, żeby to zobaczyć. Sami ocencie. Nie wpadłem na to, że to jest Maria, ale kamyki stoją. Natomiast dla mnie to... Daleka trochę wygląda ta środkowa, jak się jedzie, to wygląda jak... Dla mnie za to na przykład jest niesamowite po prostu, że natura coś takiego zrobiła samemu, że tutaj wielkie wow. A tam już jest taka pustynia, zobaczcie, piaszczysta na grubo. Tutaj ta wycieczka się kończy. Jest dla mnie bardzo, bardzo pięknie i niesamowicie. Jeżeli byście mieli specjalnie przylecieć do Chile, żeby być na pustyni, nie róbcie tego. Ale jeżeli jesteście w okolicy, to bardzo warto tu być. Ciao, widzimy się gdzieś dalej. Przynajmniej są kamyszki, się nie kurzy, prawda, nie? No, jak na targach. Nie no, jak w Polsce nagięty, No jak, no nawet we Wrocławiu koło tego między Sky Towerem a Ekonomicznym też jest taki targ przecież. I są też kamyszki.